Siemaneczko kochani, z tej strony Deson, a dzisiaj w moje ręce wpadł piękny Charizard i będziemy otwierać fantastyczny box z figurką Charizarda. Jeżeli jeszcze w waszej kolekcji nie ma tego zestawu, to nie wiem co wy robicie w świecie Pokemonów, ponieważ ten zestaw jest naprawdę niesamowity. Jest to Super Premium Collection Charizard EX, którego udało mi się zdobyć w kilku kopiach, ponieważ bardzo podoba mi się figurka, tak? Tam w środku jest prawdziwa figurka, taka duża figurka, którą będziecie mogli postawić na swojej szafce albo gdzieś w pokoju i można na niej też zaprezentować fajne karty. Później wam pokażę, jak to wygląda. Mamy jeszcze również 10 boosterów, po dwóch stronach po 5 boosterków z różnych serii oraz Charmeleona i Charmandera. Jeszcze dodatkowo będziemy mieć tu kartę Charizarda. Także serdecznie zapraszam was do tego odcineczka. Zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i łapce w górę, tak abyśmy docierali do nowych odbiorców i było nas na tym kanale coraz więcej, a już za chwilę powinniśmy dobić 1000 subskrypcji. I szykuję z tego tytułu specjal, dlatego też napiszcie swoje pomysły na specjal odcinek z okazji 1000 subskrypcji w komentarzach. Będą to dla mnie bardzo ciekawe wasze pomysły, może z któregoś skorzystam i na podstawie waszego pomysłu zrobimy specjal odcinek. Coś pięknego, fantastyczna figurka Charizarda. Tak wygląda. No z tyłu też jest bardzo ładna, tu jeszcze mamy podstawkę. O, bardzo ładnie, to jest fajnie wykonane, to jest fajnie wykonane. No i oczywiście w pudełku mamy jeszcze dwa takie zapakowane, o, po dwóch stronach, fajnie, z promką, no i 5 boosterków. I druga strona, promka plus 5 boosterków, różnych boosterków z różnych serii, z wcześniejszych serii. A oto nasza figureczka Charizarda. Wygląda moim zdaniem świetnie, jest bardzo dobrym materiałem. To jest plastik, jakaś taka trochę guma, więc nie złamie nam się. Tu też wygląda gumowo, spoko. Myślałem, że ten w ogóle płomień będzie na baterię, żeby on świecił, ale nie jest tak, ale figurka wygląda całkiem nieźle, jest spoko. Z porównaniem do ETB, no to jest wielkości ETB-ka, więc myślę, że każdy z was widział, jak wysoki jest ETB, więc może sobie porównać. Figurka jest całkiem niezła, naprawdę wygląda nieźle. Jeżeli chodzi o detale, to nie jest tak, że ma jakieś uszczerbki, albo wiecie, to jest jakieś takie wystające, chropowate. Nie, wygląda bardzo dobrze, jak naprawdę oryginalny, fantastyczny produkt. Zobaczcie, jak on mógłby fajnie wyglądać teraz. Fajnie będzie się prezentować na pewno na mojej półeczce. O, widzicie? Tak wygląda tutaj, nawet tu mogę wam go pokazać. Wygląda moim zdaniem świetnie. Figurka, mówię, figurka nie ma żadnych uszczerbków, jakichś takich elementów ostrych, chropowatych, albo jakichś takich niedokładnych, nawet jeżeli chodzi o oczy. Sami spójrzcie, wygląd tej figurki jest naprawdę bardzo ładny i ewidentnie widać, że jest to dobrze dopracowana zabawka, figurka i jest to pierwsza takiego typu kolekcja w ogóle, więc jestem ciekawy, czy wyjdzie więcej takich figurek. Jakby wychodziły, to ja byłbym bardzo zainteresowany uzbieraniem nawet całej kolekcji takiej. A tak właśnie prezentują nam się fantastyczne nowe promo karty z tego zestawu. Najpierw zaczniemy od Charmandera i w ogóle miałem włożyć go w dodatkową koszulkę, ale chciałem wam pokazać, jak fantastycznie wygląda ten design, tych tutaj kółeczek Galaxy Holo wokół, na zdjęciu, na karcie i on sprawia, że ta karta wygląda naprawdę na taką mega żywą. Tak dosłownie dostaje nowych barw i wygląda no, dużo lepiej niż zwykła karta. Pięknie wyglądają te Galaxy. Tak wygląda Charmander, oczywiście. I oczywiście Charmeleon, słuchajcie, fantastyczny. To już nie ukrywam, że ten design, gdzie tutaj są teraz te małe gwiazdki, kropki i w ogóle sprawia, że ten płomień wygląda taki żywy. Na zwykłej karcie nie było to mocne, na rewersie nie było to mocne, ale na tym sztos. Naprawdę, jedna z piękniejszych kart w takim momencie. No moja kamerka nie jest w stanie oddać wam tego obrazu, no aż wam muszę pokazać na tej. Spójrzcie na tą kartę. Ten ogień jest naprawdę pięknie wyglądający teraz. Także zaraz włożę ją jeszcze w dodatkową koszulkę, żeby się nic nie uszkodziła, ale przez to ten Charmeleon naprawdę zyskał w moich oczach. No i oczywiście Charizard. Tak, słynny Charizard, nasza figurka i jednocześnie karta. Karta ta jest kartą promo. To jest bardzo ważne, bo to oznacza, że ta karta będzie wyłącznie tylko w tym zestawie. I chociaż wygląda podobnie do poprzednich Charizardów, to ten Charizard jest tylko z tego zestawu. Już mamy dwa Charizardy tak wyglądające, a teraz trzeci.
Ale myślę, że to będzie bardzo cenna karta za jakiś czas, no bo będzie ciężko, po prostu tylko z tej figurki jest. No i oprócz tego, że figurka spełnia takie podstawowe warunek, że gdzieś tam sobie ładnie stoi tutaj w kolekcji na szafce, to oprócz tego możecie jeszcze ją zastosować jako miejsce na swoją kartę. Tak, zobaczcie, na przykład możemy tutaj włożyć kartę, ona gdzieś tutaj mniej więcej jest, gdzieś tu pomiędzy tymi płomieniami, ja staram się... O, znalazłem, zobaczcie, i teraz zobaczcie jak pięknie wygląda Charizard stojący, ziejący ogniem i karta Charizarda będąca w figurce i ona fajnie się tu trzyma, nic jej się nie stanie, jest osłonięta też skrzydłem, super ma fajny design, w ogóle świetny pomysł na taką wystawkę karty, no oczywiście, no wcześniej były coś takiego było, no i to też było spoko, tak, taki plastik, ale to jest sztos! Jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział o tym i pomyślał sobie, po co mi ta figurka? To właśnie po to, żeby tak ładnie wyglądała. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, teraz wystawiacie swoją najcenniejszą kartę. Tak, piękne. Jeżeli chodzi o same boostereczki, to mamy tutaj zestaw Temporal Forces, Stellar Crown, Twilight Masquerade, Paradox Rifts, 2 Paradoxy Rifty tu były po tej stronie, a po tej stronie mamy jeszcze raz Stellar Crown, czyli 2 Stellar Crowny, 2 Temporal Forces, 2 Twilight Masquerade, 3 Paradoxy, 4 Paradoxy, czyli w każdym zestawie jeszcze może wam się inaczej, bo widziałem w jednym odcinku kogoś, że ktoś na przykład miał więcej chyba Twilight Masquerade'ów albo Temporal Forces, więc jeszcze jedno pudełko co do drugiego pudełka może różnić się też boosterami, to też ciekawostka. Także mamy 10 boosterów, 4 u mnie się trafiły, 4 paradoksy, więc one zaczniemy od paradoksów, potem przejdziemy do Twilight Masquerade'ów, później zrobimy sobie Temporal Forces, a na koniec najnowszy zestaw Stellar Crown, który nam świetnie oddawał, więc może i tym razem w tym zestawie będzie coś super. Będę otwierał na zmianę pomiędzy Charmelionem a Charmanderem, żeby sprawdzić i dodać pikanterii temu odcinkowi. Zacznijmy od paradoksów. Paradoksy. Bardzo fajna seria. Jest tam kilka kart, które są dosyć cenne i można byłoby je trafić. Paradoks. No jest kilka kart. Czy je trafimy? Zobaczymy. Zaczynamy od karty energii. Okej, Double Sword. No tak przynajmniej wyglądało. Magpie, super. Flamingo, Screaming Tail, Iron Bundle, super. Jakiś krzaczek i Toxel w reversiku, bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie sobie z bliska, Toxel z reversiku, Dondozo ryba w reversiku, okej, super, fajnie, i mamy fantastyczny jec, trafione w pierwszym boosterku od razu z Paradoksika. Paradoks, dziękuję ci bardzo serdecznie, to miło z twojej strony, że jesteś tutaj z nami i trafiamy. Słuchajcie, to jest właśnie ten bocian odpowiedzialny za te dzieci w kapuście. Na 100%. No i jak widzieliście, pierwszy paradoks na razie oddał, teraz sprawdzamy Charmandera. Paradoks jest tutaj naprawdę sporo dobrych boosterków i sporo dobrych dropów, które może się trafić. W ogóle powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy wolicie takie zestawy, gdzie macie jedną serię boosterów, czy takie właśnie zestawy, gdzie jest więcej tych różnych pomieszanych zestawów. Dajcie znać w komentarzach. Okej, mamy myszki. Super, okej, Ortworm, super, Absol, super, i zaczynamy od Yamask w reversiku, mamy reversika, okej, super, potem mamy lody w reversiku, a ostatecznie Sandshocks EX mamy, zobaczcie jakie fantastyczne karty nam lecą, słuchajcie, mamy drugiego EX-a na 2 boostery z 2 paradoksów, także wyrównana opcja. Bardzo ładnie wygląda, chociaż chyba jeżeli ktoś sprawdzi, to wydaje mi się, że chyba ta jest droższa, że ta po lewej mojej jest droższa, po prawej trochę tańsza, ale oba jeksiki pięknie wyglądające. A słuchajcie, nic lepszego niż fantastyczny drop. Widzę tą kartę, widzę jak pięknie ona jest zrobiona, widzę ten design, taki ten kolor karty. Mogę włożyć do koszulki i wiedzieć, że ta karta jest już u mnie. To jest coś super. To przypomina takie dzieciństwo. Naprawdę, dzieciństwo, totalnie. Nie wiem, czy moi widzowie są właśnie w tym młodszym wieku, czy w tym starszym. Może część z was jest trochę starsza nawet, ale no to przypomina takie dzieciństwo, to taki prezent, no. No i jak dla mnie na razie wyrównany odcinek. Paradoks teraz Charmeleona. Sprawdzamy drugiego paradoksa z Charmeleona. Trzeci boosterek. Sprawdźmy, co tu się znajduje. Pamiętam pierwsze moje otwieranie boosterów i teraz
czuję różnicę, czuję różnicę. Zaczynamy. Dobra, misiek, fantastycznie. Nasze myszki. Przed chwilą mieliśmy identyczną kopię, zobaczcie. Dosłownie, jak ktoś weźmie odcinek do odcinka, to identyczna kopia, totalnie. O, w ogóle słyszałem, że ta karta jest bardzo grywalna. Niech ktoś napisze, kto gra, czy to prawda. Tak słyszałem z powodu tych właśnie damage'ów bardzo mocnych. Technical, ok, Darund, super. I Joltik w reversiku, bardzo ładnie. Joltik w reversiku, super. Fuecoco w reversiku, ok, super. I ostatnio mamy Chiyu w hologramie. To spoko. Ale mieliśmy, to już nie ma co, to zobaczmy co będzie w kolejnym. Przejdźmy zatem do czwartego boosterka z Paradox Rift, a drugiego z Charmandera. Pojedynek 1 na 1, Charmander kontra Charmeleon, a Charizard temu się będziemy przyglądać. Sprawdzamy więc co tu mamy, jedna karta do przodu, energii i sprawdzamy. Pyk, lecimy, Minum, ok, Double, Swordzik nasz, Miltank, Super, Wimpod, Technical, Explode, Mela, nasza trenerka, ok. I Joltik, znowu powtóreczka, przed chwilą mieliśmy Joltika po tamtej stronie. Joltik, dobrze, mamy Joltika, nagle mamy jakiegoś kamyczkowego robaczka, który niesie sobie kamyczek na swoim grzbiecie, też w reversiku. I Chin Pao w zwykłym holo. To czyli mamy wyrównane. Mieliśmy EXA i EXA, teraz dwa zwykłe holo, czyli się jakoś tak wyrównało. Czas więc na pojedynek 1 na 1 Twilight Masquerade. Mamy po dwóch stronach dwa boostereczki w tym zestawie i sprawdzamy co będzie nam tutaj dropiło. Otwieramy nasz pierwszy boosterek Twilight Masquerade. Sprawdzamy co tu jest. Karta energii przekładamy do przodu. Dobra. I jedziemy. Energia, Sandshrew, Chansey, Tangela, Clefairy, Aid, nasz ten, Revavroom, super i Perrin. W reversiku bardzo się cieszę, chciałbym jeszcze fularciku, poproszę. Froaki, super, żabka i mamy... Ajajaj, myślałem, że coś wyjątkowego. Mamy niestety tą kartę, no dobrze, że mamy, ale zwykłe holo. Więc przechodzimy do Twilight Masquerade po stronie Charmandera i sprawdzamy, co tam się znajdzie. Od razu podniosłem do boosterek i wydaje się być taki ciężki, więc tu coś może być ciężkiego. Słuchajcie, nie wiem, czy teraz się da ważyć boosterek. Chyba już się nie da ważyć boosterów. To już nie te czasy, co wtedy, że hologram ważył po prostu więcej, więc było to wyczuwalne względem paczki, że ta karta była dużo cięższa, chyba teraz tak już nie jest. Więc zaczynamy. Fibas, bardzo fajnie, Giraffe, Vulpix, super, Sandshrew, super, Lucian, trener, ok, Lady, super i bardzo ładnie, i w reversiku, i super, jeszcze fularciku poprosimy. Super, Glaceon, ok, fantastycznie, w reversiku, przemiana Eevee, bardzo ładnie. I na końcu zwykłe holo. Niestety, słuchajcie, szanowni państwo, no niestety nie był to ten drop, którego chciałem, ale mamy zaraz więcej boosterów. No i teraz zaczynamy od Temporal Forces kontra Temporal Forces i sprawdzamy, co tu mamy. Chociaż najbardziej liczę teraz na Stellar Crown, który najbardziej mi oddawał w ostatnim czasie. I też jeszcze mam dla was odcinek kolejny ze Stellar Crown. Jeszcze innych wiele odcinków, więc będę musiał ich więcej, szybciej wam stawiać. Energia, Snom, super, Pikachu, ten w ogóle design, mówiłem wam kiedyś, że jest bardzo ładny, nie? To jest bardzo ładny. Skyter, bardzo ładnie, super wyglądający. Delcati, super, Future Boost Energy Capsule, bardzo fajnie, super. I mamy pierwszy reversik, bardzo ładnie. Mamy następny nasz reverse, bardzo ładnie. Karwancha, to była ta pirania bodajże. I mamy Bolt EX, fantastyczną kartę, pięknie, fantastycznie, trafiła nam się, zobaczcie, Temporal Forces i mamy kolejną fantastyczną kartę do naszej kolekcji, super, bardzo dobrze, bardzo fajniutko. Bardzo dobrze, ale super. Także przechodzimy teraz do Temporal Forces z Charmanderka i sprawdzamy, co tu się znajduje. Na razie tamten Temporal Forces oddał i Charmeleon przechodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o stronę między Charmanderem a Charmeleonem. No Charmeleon niby mocniejszy, no bo to przemiana Charmandera, ale no kiedyś aż Charmanderem pokonywał Charmeleona, więc kto to wie. Energia wody, zaczynamy. Hoot, bardzo ładnie, super. Rockly, ok, Explore, super. Latios, bardzo ciekawa karta, jeżeli chodzi o nowe sety, jeszcze go nie trafiłem. Ancient, super. I mamy nasz pierwszy reversik. W ogóle wygląda ten Pokémon jakiś dzwon. ciekawy Pokémon, ok. Następnie mamy Keldeo, czyli jakiś jednorożec w reversiku, nie znam tego Pokémona. I Melmetal w
zwykłym, regularnym holo, więc na chwilę obecną Charmeleon wygrywa. No i teraz przechodzimy do najważniejszej kwestii, czyli 2 Stellar Crowny. Otwieramy i sprawdzamy. Stellar Crown bardzo ładnie mi oddawał, oczywiście jest wiele wciąż kart, których nie mam. Na przykład nie mam Bulbasaura, na przykład nie mam Squirtla, nie mam mnóstwa fantastycznych jeszcze kart, które w tym zestawie były, są i jeszcze ich nie trafiłem. Także liczę na to, że może w tym odcinku, ale to byłby sztos odcineczek. Karta Energii, super. Fideo, bardzo fajnie. Klang, super. Cyklizaur, Lanturn, bardzo ładnie. TD Skull, DNC i Riolu w Riversiku. Bardzo ładny. Pierwszy Riversik. Okej. Na Jirachi w Riversiku, nie wiem czy miałem go, nie pamiętam czy go miałem w Riversiku, sprawdzę później w kolekcji. I ostatnią kartą Greninja Jeksik, ale super, ale mega koksik, dobra, super, mega fantastycznie, mówiłem, że ten zestaw mega oddaje, naprawdę kto ma jeszcze wątpliwości, niech obejrzy mój odcinek z blisterów, to w ogóle kopara opadnie, oglądajcie odcinek, znajdziecie go tutaj oczywiście u góry, wyświetla wam się link, tu wyświetla mi się miniaturka, zapraszam was do oglądania więcej moich odcinków, Great Ninja, ale fantastyczna karta, pięknie wyglądająca. I zapraszam was bardzo serdecznie na TikToka, gdzie możecie zobaczyć moje najnowsze otwarcia kart oraz dodatkowo zapraszam was na grupę facebookową, gdzie już przekroczyliśmy ponad 1000 osób i możecie nam wymieniać się lub informować o swoich dropach, kartach, porozmawiać też z innymi osobami, które zbierają karty Pokémon, a nawet jeżeli macie ochotę, zapraszam was na Discorda i na grupę Pokémonową, gdzie również możemy porozmawiać o Pokémon Go, ponieważ zaczynam też swoją przygodę i przydałoby mi się kilka osób, które podpowiedziałoby mi co i jak. Także przejdźmy teraz do ostatniego Stellar Crown, to jest ostatni booster, który mamy w tym zestawie. Widzieliście, że są różne zestawy z różnymi wersjami boosterów. Także zależy jak wam się trafi teraz zestaw. Oprócz tego, że macie Charizarda, no i oczywiście promki i wszystko, to jeszcze możecie mieć różny zestaw kart. Zaczynamy więc. Rhyhorn, fajnie, bardzo ładnie. Riolu, super. Ten tak, Kopu, nasz kucharz, Mewtwo i mówiłem, że ta karta byłaby dużo lepsza, gdyby ona miała jakiś hologram, bo tak to zwykła jest nie wygląda. I mamy naszego pierwszego nowego Riversika, taki balon fajny. Azumarill w Riversiku jest drugim naszym Riversiku i ostatnią kartą jest ajajaj, zwykły hola, a miałem taką nadzieję na jakiś dodatkowy jeksik, ale i tak jestem zadowolony, bo mam 3 promki, jeksa, więc nie mogę narzekać na drop, tym bardziej, że mam jeszcze figurkę. Podsumowując, był to bardzo ciekawy dla mnie zestaw, ponieważ było więcej różnych boosterów, a to sprawiło, że było dużo ciekawiej i można było trafić wiele fantastycznych kart z wielu fantastycznych zestawów. Dodatkowo dowiedziałem się, że w każdym z tych zestawów boxów, tych Charizardowych są różne boostery. To znaczy część boosterów jest ta sama, ale część może się różnić. U mnie były 4 paradoksów, u kogoś były 4 na przykład Masquerade'y. Także jeżeli traficie swój box, napiszcie co wam wydropiło w komentarzach. A dodatkowo zachęcam was też do napisania komentarza, jaki odcinek i wasz pomysł na mój odcinek na specjal na 1000 subskrypcji. Napiszcie pilnie w komentarzu, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, tak aby było nas coraz więcej i docierali do nowych odbiorców, żebyśmy się nie zatrzymali na tym 1000, żebyśmy poszli po 2000, po 3000 i pokonali w końcu tą barierę kolejnych nowych subskrybentów. Także bardzo serdecznie wam dziękuję jak zawsze za waszą obecność, za wasze komentarze, za wasze łapki w górę. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście tutaj ze mną. Zapraszam was też na inne sociale, a tymczasem kończymy na dzisiaj i widzimy się już niedługo na nowym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, cześć!